Chciałem zrobić komentarz do debaty. Przygotowałem sobie materiał, który mi się nie nagrał, a że mam trochę problemów z głosem, także nie wiem ile dotrwam, przed tym musiałem przerwać. Zacznę od 31 minuty, bo akurat to mi się samo wyświetliło, gdzie na pytanie o to, proszę posłuchać, nie, na razie reklamy. Na pytanie o to od księdza Malesy, kto wtedy wyświęcał, ksiądz Bańka nie wiedział i tam chodziło o cesarza, że cesarz wyświęcał biskupów, nie papież, i temu cesarzowi w zasadzie sprzeciwiał się w dużej mierze Atanaza. Poza tym to była sprawa dużo bardziej złożona. Zaraz, ale coś innego. Jeszcze odniosę się do tego oskarżenia o manipulację, które uważam, że jest po prostu niesprawiedliwe i bardzo bym tak uważał z takimi oskarżeniami. A więc w jaki sposób ci biskupi, jeszcze bym to sprawdził, ja nie mam problemu. bo jednak też bardzo by mnie to zaskakiwało, to znaczy jeśli by to był cesarz, który ostatecznie jest praktycznie jedynym decydentem, to cesarz, który był semiariański, który wymuszał na papieżu tych semiariańskich kandydatów, po co on by w ogóle potrzebował się martwić jakimiś patriarchami i wszystkimi innymi, to znaczy myślę, że sytuacja była na pewno tutaj bardzo złożona. Ponieważ jesteśmy już w i mamy kanony, w których mówi się o tym, że musi być zgoda całego episkopatu. I cesarz wymusza siłą pewne zgody, bo jednak szanuje kanony eklezjalne, kościelne. Fascynująca jest wasza wiedza dotycząca No i tutaj pan redaktor przerywa, a właśnie na tym polega ta manipulacja, tak? Na tym polega ta manipulacja. No to wrócę wcześniej, że ksiądz Bańka, porównując arcybiskupa Lefebvra do Atanazego, próbuje sprawiać wrażenie, jakby była analogia, a nie ma, bo Atanazy nigdy nie sprzeciwił się żadnym decyzjom papieskim. Mógł mieć inną opinię w procesie dochodzenia do tych decyzji, ale jak już papież wydał decyzję, to papież zawsze bronił Atanazego i w Quartus Supra papież Pius IX mówi, że to Arianie rozsiewali plotki na temat papieża Liberiusza. Zaraz przejdziemy do tego Quartus Supra, bo ksiądz Orfeusz nie miał możliwości tego przywołać, bo sam mówił, że został wyrwany akurat z miejsca, gdzie był w puszczy, nie planował Podałem, to był biskup, który już był wyznaczony przez papieża i Atanazy się temu sprzeciwiał. Byli też inni kandydaci, których Atanazy promował wbrew woli papieża, gdy papież wyraził swoją wolę, że on chce kandydata semi. To jest manipulacja, ponieważ czym innym jest wyrazić opinię na temat kandydatów inną niż biskup Rzymu, a czym innym jest sprzeciwić mu się, gdy już decyzja przez papieża zostaje podjęta. To samo robi ksiądz Bańka w swoim programie, kiedy odpowiadał na list wiernych bractwa. Kiedy odpowiedział na zarzut, że bractwo sprzeciwia się papieżowi i jak to godzi z doktryną katolicką, tak, to ksiądz Bańka odpowiedział kazusem z dogmatyki takiej niemieckiej, gdzie przywołał zdanie z tejże dogmatyki. O, trochę mi nawet głos wrócił, jak go podniosłem, ale niedługo będę mógł tak głośno mówić, gdzie w tej dogmatyce ksiądz Bańka na zarzut, że oni się sprzeciwiają papieżowi, podaje przykład z dogmatyki, gdzie w tej dogmatyce pisze, iż teolodzy niewierni, tak jak wierni bractwa, sprzeciwiają się papieżowi, co jest już stanowiskiem teologicznym przeciw papieżowi, gdzie wierni nie mają do tego kompetencji, a bractwo wciąga wiernych w decyzję, by wierzyć nie papieżowi, ale bractwu, co już jest samo w sobie wciąganiem wiernych w coś, do czego ci wierni nie mają prawa, i tak w to właśnie w sposób szkodliwy dla dusz wiernych wciąga ich bractwo. Natomiast co w tej dogmatyce było napisane? Że teolodzy mogą, po pierwsze, czyli nie wszyscy wierni, ci teolodzy, którzy mają misję Kościoła, ksiądz Bańka sam to przytoczył. Ale co dodał do tego? Swoją interpretację, jakoby te słowa pozwalały mu na sprzeciw wobec znanych mu decyzji papieża. Nie pozwalają, bo tam jest mowa o tym, że teolodzy mogą zgłaszać swoje wątpliwości, swoje uwagi, gdy jest jakiś proces decyzyjny, co nie znaczy, że mogą, gdy papież wyda wyrok, wyda decyzję, że mogą się dalej upierać przy swoich wątpliwościach i przy swoich opiniach. Nie. Mają obowiązek porzucić swoje opinie i przystać do opinii papieża, jak to zrobił biskup Ketteler, który na Soborze Watykańskim I sprzeciwiał się dogmatowi o nieomylności papieskiej, ale kiedy Sobór go uchwalił za aprobatą papieską, to on porzucił swoją opinię
I tak, i również w innym miejscu manipuluje ksiądz Bańka, kiedy przytacza tą dogmatykę jako rzekome usprawiedliwienie dla swojego trwałego, recydywistycznego uporu wobec papieża przez kilkadziesiąt lat. Przez kilkadziesiąt lat. Ariańskiego, a Atanazy robił wszystko, żeby jednak inny kandydat, właśnie nie semiariański, był wybrany A kto na... wprowadzał na urząd biskupa w tamtym czasie, księże Szymonie? Myślę, że byli to patriarchowie. Cesarz. I Więc zachęcam do zmienia, proszę księdza, że trzeba najpierw poznać kontekst też historyczny, jak to wyglądało. Ksiądz przenosi standard dzisiejszego prawa na sytuację kościoła ojców okresu patrystycznego. To, że papież lobbował innego, Atanazy lobbował innego i tak dalej, ostateczną decyzję podejmował cesarz, kto będzie na stolicy biskupiej. Więc tutaj akurat ksiądz się wykazuje ignorancją, ale zostawmy może temat patrystyczny i wróćmy dzisiaj. Nie ma nic, co usprawiedliwia zerwanie z Rzymem, bo Rzym nie podlega niczyjemu osądowi. Czy jest coś, co usprawiedliwia zerwanie z Rzymem? Księże Szymonie. nie, absolutnie nie ma nic, co by usprawiedliwiało zerwanie z Rzymem. Czyli wy nie zerwaliście z Rzymem. Dlatego my nie zerwaliśmy z Rzymem, tak. To jeszcze odniosę się do tego oskarżenia o manipulację, które uważam, że jest po prostu niesprawiedliwe i No jak niesprawiedliwe? Natomiast wrócę do tego, co powiedział tutaj ksiądz Szymon. Powiedział, Co usprawiedliwia zerwanie z Rzymem, bo Rzym nie podlega niczyjemu osądowi. Czy jest coś, co usprawiedliwia zerwanie z Rzymem? Księże Szymonie. nie, absolutnie nie ma nic, co by o właśnie, i to jest kluczowa kwestia, zanim przejdziemy do głównej części analizy, ponieważ ksiądz Bańka i bractwo często deklaruje jedno, że uznaje papieża, że się mu nie sprzeciwia, że nie można się mu sprzeciwić, nic nie usprawiedliwia, a później się w praktyce sprzeciwia. I przed tym przestrzegał papież Pius IX, tenże sam, który w Quartus Supra mówił, że to Arianie rozsiewają plotki o Atanazym i Liberiuszu. Że pozwolę sobie przejść do cytatów. Tak. Przejdziemy do papieża Piusa IX najpierw. Tutaj jest oczywiście, kanony są różne. Który mówił w Kubein patriarchatu do tych ormiańskich patriarchów. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo on 100 lat przed arcybiskupem Lefebvrem napisał Quartus Supra, encyklikę, która sytuacja w sytuację pasuje do tego, co zrobił arcybiskup Lefebvre i do tłumaczeń bractwa. Ale wróćmy do tego, jak ksiądz Szymon deklaruje wierność papieżowi, jak to robi ksiądz Sztelin w tym odpowiedzi do biskupa Kupnego, że rzekomo biskup go oczernia, oskarża, że są niewierni papieżowi, bo przecież oni są wierni, ale są wierni we wszystkim, w czym papież zgadza się z tradycją. To jest błędne koło w rozumowaniu, bo właśnie to, kto broni tradycji, kto się z nią zgadza, a kto nie, jest przedmiotem sporu. I tutaj odpowiadamy też na argument tych, którzy mówią, że bractwo broni nauki Pana Boga, że katolicy są ślepo posłuszni papieżowi i przedkładają jakąś formalną wiarę urzędowi nad wiarę Chrystusowi. I tym ludziom odpowiada papież Bonifacy VIII w Bulli Unam Sanctam w 1302 roku, kiedy mówi, że mylą się ci, co mówią, że władza papieska to nie jest władza boska. Ci, co wierzą papieżowi, sprzeciwiają, mogą się sprzeciwiać Panu Bogu. I mówi nie. Właśnie przez władzę papieską wiemy, jaka jest władza boska. Bo wiedzą Państwo, że w sporach wszyscy mogą twierdzić, że reprezentują władzę Boga, że stawiają na pierwszym miejscu Pana Boga, tradycję, rozum, wszystkie strony, a sprzeczne rzeczy mówić. No to co wtedy? Wtedy konieczny jest arbiter, który rozstrzygnie, kto z nich mówi tak, jak Pan Bóg chce. No bo wszyscy twierdzą, że mówią tak, jak Pan Bóg chce. Tak jak tradycja mówi. No i co wtedy? Wtedy potrzebny jest papież, arbiter, a tak się składa, że tym arbitrem, jak ktoś się uznaje za katolika, to musi przyjąć reguły Kościoła katolickiego. A w Kościele katolickim arbitrem jest papież. No i nie można mieć pretensji, tu od razu uprzedzę argumenty, zarzuty do tych, że pacia mama, że biskupka, że papież ją przyjmuje, że rozmawia z patriarchami, no ale oni już dawno odpadli od Kościoła. To nie oni dokonali schizmy, tylko ich przodkowie 500 lat temu czy więcej. No więc papież ich traktuje jak gości. Oni nie deklarują wierności papieżowi. To bractwo deklaruje wierność papieżowi, mówi to, co tu teraz ksiądz Bańka mówił, a robi na odwrót. Ojciec, papież najpierw łagodnie, wcale nie ostro i promował bardzo łagodnie, bardzo ustępstw dużo robić wobec bractwa już od 74 roku, 76 rozmowy z papieżem Pawłem VI, o czym zaraz powiemy. A arcybiskup Lefebvre to on pierwszy
czego bractwo wam nie mówi, to on pierwszy oskarżył Kościół o to, że jest schizmatycki i heretycki. Arcybiskup Lefebvre. Nie. To nie jest tak, że bractwo płacze, wierni bractwa, że nas oczerniają, że schizmatycy. Nie, to arcybiskup pierwszy Lefebvre powiedział, że Kościół jest schizmatycki i heretycki. I jak miał papież na to zareagować? To arcybiskupowi Lefebvre'owi wolno Kościół oskarżać, a papieżowi nie wolno wobec tego dobra. To skoro mówisz, że Kościół jest schizmatycki, a więc potwierdzasz, że jest między nami jakaś schizma. Bo czym jest schizma? Schizma to nie jest stan autonomiczny, że to ktoś jest po pierwsze tak sam w sobie schizmatykiem. Nie. Schizma to jest określenie relacji między dwoma częściami jakiejś instytucji. To jest określenie, że jedna część odpadła od całości. Tak? To skoro arcybiskup Lefebvre sam stwierdza, że dokonał się jakiś podział, jakaś schizma, że Kościół katolicki, że Kościół ten w Rzymie jest schizmatycki, odpadł od Kościoła katolickiego rzekomo, no to po czyjej stronie tutaj? To on sam stwierdził, że jest jakaś schizma. Tak? No więc papież, który został o tą schizmę oskarżony, jako że on jest najwyższą władzą w Kościele, musiał uznać, że jednak w tej schizmie, po tej stronie schizmatyckiej jest jednak nie papież, który jest wolny od wszelkiego błędu, jak mówi Pastor Eternus, na które się bractwo wybiórczo powołuje, a nie pokazuje wam fragmentu. Zdanie dalej, pokazuje wam jedno zdanie, którego znaczenie obraca, gdy mówi, że Stolica Piotrowa pozostaje zawsze wolna od jakiegokolwiek błędu, ale nie pokazuje wam fragmentu, gdy jest powiedziane, że ta świętego Piotra stolica pozostaje zawsze wolna od jakiegokolwiek błędu. Stolica Piotrowa, a aktami władzy Stolicy Piotrowej jest również to, co robią dykasterie, bo to jest przedłużenie władzy papieskiej. Ale wróćmy do tego deklaracji księdza Bańki, który mówił, że oni uznają papieża. No dobra. Papież Pius IX w kwein patriarchatu powiedział o tym w takich słowach, odpowiedział na takie deklaracje. Jaki pożytek płynie z publicznego głoszenia dogmatu o prymacie świętego Piotra i jego następców i z nieustannego powtarzania deklaracji wiary i posłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej, kiedy czyny zadają klam tym wzniosłym słowom. Co więcej, czyż taki bunt nie staje bardziej niewybaczalny przez fakt, że posłuszeństwo jest uznawane za obowiązek, jak to powiedział przed chwilą ksiądz Bańka. Osądowi. Czy jest coś, co usprawiedliwia zerwanie z Rzymem? Księże Szymonie. Nie, absolutnie nie ma nic, co by usprawiedliwiało zerwanie z Rzymem. Czyli wy nie zerwaliście z Dlatego Rzymem? my nie zerwaliśmy z Rzymem, tak. To jeszcze odniosę się do tego oskarżenia o manipulację, które uważam, że jest po prostu niesprawiedliwe i bardzo... Można mówić, że się nie zrywa z Rzymem, ale w czym, zadam pytanie, w czym bractwo od 88 roku zgadza się z Rzymem? W czym jest poddane jego decyzjom? W niczym. Powiem Państwu dlaczego. Bo tego Państwu księża bractwa nie pokazali. Pokazali Wam? Ja sam byłem życzliwie nastawiony do księży bractwa i ufałem im, bo deklarowali wierność papieżowi, życzliwość, że się jakoś tam porozumieli z papieżem Franciszkiem, że mają jakieś pozwolenia, ale jak zacząłem nie tylko im ufać, ale sobie dokładnie poczytałem te same książki, które oni mi dali, żeby mnie przekonać. Dokładnie je przeczytałem. Na pustyni czy na puszczy, z której to wrócił tam ksiądz Orfeusz. Orfeusz, tak dobrze pamiętam imię? Bo ludzie w komentarzach zaczęli prześmiewczo mówić Morfeusz, tak? Natomiast co powiedział sam arcybiskup Lefebvre? Co powiedział sam arcybiskup Lefebvre w 1988 roku? Tutaj w jakiejś wyszukiwarce Państwu pokażę. 1988 rok. Żeby było widać, to Państwu pokażę fragmenty z mojej książki. Nie wiem, czy tu już będzie widać. Książka Karola Sztelina. To jest o tych rozmowach. Zaraz może do tego wrócimy. Natomiast co powiedział arcybiskup Lefebvre i czego brakło w tej rozmowie? Zaraz wrócimy do Quartus Supra. Dalej. O! Jest! Jest! Nie to. Tu, że wszystko w hotelu zamówione. O! To powiedział arcybiskup Lefebvre. 1988 rok.
zakładając, że za jakiś czas Rzym zawoła. Proszę posłuchać, Rzym zawoła. Rzym ma wołać arcybiskupa Lefebvre'a, że będą chcieli oni, Rzym, znowu się z nami spotkać, no wielka łaska, ponownie porozmawiać. W tym momencie to ja będę stawiał warunki. I to jest klucz. Arcybiskup Lefebvre jest poddanym papieża. Jest niżej. Nie może stawiać warunków papieżowi. To robi bractwo i to wie papież Leon XIV, który ma doświadczenie rozmów wszystkich poprzednich papieży, zna tą historię, jest kanonistą i wie, że bractwo próbuje stawiać papieżowi warunki. Mówić, ma być 4 biskupów 30 czerwca i koniec. Tymczasem, a kiedy bractwo mówi, że ono nie ufało, bo papież przeciągał, papież miał prawo i przeciągać, i się w ogóle nie zgodzić, ale mimo tego, że arcybiskup Lefebvre był od 76 roku w karach kościelnych, od 76 roku był w karach kościelnych suspensy, kpił z tych kar, kpił z tych kar. Tutaj widziany ksiądz Bańka jest przedstawiany jako rzetelny, ale jaki on jest rzetelny, jak wycina połowę fragmentu wypowiedzi o dymie szatana i sugeruje, że to jest mowa papieża Pawła VI w poprzednim wywiadzie u pana Bogdana Rymanowskiego z księdzem Danielem Wachowiakiem, że to jest mowa o jakimś przyznaniu się przez papieża Pawła VI, który na starość się zreflektował, zrozumiał, do tego, że Kościół jakieś błędy popełnił. Nie. Ksiądz Bańka tutaj ucina w momencie, kiedy papież Paweł VI dokładnie mówi, co jest tym dymem. A tym dymem jest brak zaufania do Kościoła i krytykanstwo. To są słowa papieża Pawła VI, skrzętnie pomijane przez księży bractwa. I to nie jest rzetelność, to jest nierzetelność, to jest wiara. Ksiądz Bańka powtarza po kimś, chyba ślepo wierzy w to. No bo sam nigdy nie przeczytał do końca tej wypowiedzi. Tutaj pan redaktor Rymanowski ją przytoczył, później natomiast uciekli od tego tematu, nie podkreślili tego wyraźnie, o co tu chodzi. Że to nie jest jednostkowa sytuacja z tą wypowiedzią o dymie szatana. W momencie, kiedy papież Paweł VI mówi, co jest tym dymem, to bractwo ucina, nie przytacza tego, co jest tym dymem, tylko samo dorabia nadinterpretację, swoją wersję tego, co jest dymem. Jakby papież tego nie powiedział. Dlaczego? No bo gdyby przytoczyli to, co papież powiedział, to by upadła ich narracja, że tym dymem jest coś związanego z soborem, decyzję Kościoła, podczas gdy tym dymem jest dokładnie to, co robi bractwo. Tak samo w przypadku Pastor Eternus. Muszę teraz Co miałem przytoczyć? Że za jakiś czas Rzym zawoła, a jak wcześniej w 76 wypowiadał się arcybiskup Lefebvre? Szkodę. Szkodę. Jak wypowiada się o karze suspensy? Jaką tworzy figurę? Figurę taką manipulatywną na narracjach. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że ksiądz Bańka, że wierni wypaczają, ale arcybiskup Lefebvre był taki wspaniały. Nie, oni wszyscy są wierni tym manipulacjom, które zainicjował arcybiskup Lefebvre. Napisał on w tekście w 1976 roku, gdy dostał suspensa divinis. Stanowi ona poważny problem i spowoduje jeszcze przelanie dużej ilości atramentu, nawet gdy zejdę ze sceny kościoła wojującego. Na czym w rzeczywistości polega? Pozbawia mnie ona istotnego prawa kapłana, a tym bardziej biskupa, odprawiania mszy świętej, udzielania sakramentów i głoszenia w miejscach poświęconych. Innymi słowy, nie wolno mi odprawiać nowej mszy, udzielać nowych sakramentów, głosić nowej doktryny. I tu jest pierwsze zamanipulowanie. Kara suspensa nie mówi o rycie, tylko o odprawianiu mszy publicznym, udzielaniu sakramentów. Nie żadnych nowych, nie ma nowych sakramentów. Sam orzekł, że to nowa doktryna, podczas gdy to jest przedmiot sporu. Nie ma żadnej nowej doktryny, w czym wpada w błędne koło w rozumowaniu. I pisze dalej, tak więc, ponieważ odmawiam przyjęcia z ich instytucji tych nowości. Z jakich ich instytucji? Nie ma żadnej obiektywnie innej instytucji, która wydała tę decyzję, wydała ją instytucja Kościoła, jedynego prawdziwego Kościoła. To arcybiskup sam sobie orzekł, że taki jest powód, a tymczasem powód jest zupełnie inny. Nieposłuszeństwo. Nie, ponieważ odmawia przyjęcia nowości. Nie, nieposłuszeństwo.
Zakazuje mi się odtąd oficjalnie z nich korzystać, dlatego że odmawiam odprawiania nowej mszy. Zabrania mi się jej odprawiać. Można się z tego domyślić, jaką małą szkodę przynosi mi ta suspensa. No z taką pogardą wypowiada się o suspensie, ironizuje sobie, ale w oparciu nie o fakty, ale o własne wyssane z palca opinie, które przemyca jako oczywiste założenia w taki sposób, że ludzie, którzy mu ufają, nie pytają nawet, czy tak rzeczywiście jest. Jak mówi arcybiskup, ale traktują to jak fakty. Jest to dodatkowy dowód. To jest dalej cytat, tylko tutaj powinno być kursywą i wyodrębnione. Poprawię od razu. Jest to dodatkowy dowód i dalej nazywa dowodem coś, co jest subiektywną opinią arcybiskupa Lefebvre'a i żadnym dowodem i samo wymagałoby ważnej argumentacji. Jest to klasyczny przykład błędnego koła w rozumowaniu opartego na innym klasycznym błędzie logicznym obalaniu chochoła, czyli wymyślonego obrazu krytykowanej sprawy, w tym wypadku tej rzekomo nowej doktryny czy zakresu suspensa divinis. Że ten nowy kościół, który sami określili soborowym, niszczy sam siebie. To jego ekscelencja Benelli w swym liście ubiegłego 25 czerwca tak go nazywa. Mówiąc o seminarzystach, pisze: nie ma nic beznadziejnego w ich sytuacji. Jeśli są dobrej woli i poważnie przygotowani do posługi kapłańskiej w prawdziwej wierności Kościołowi Soborowemu, zajmiemy się następnie znalezieniem dla nich najlepszego rozwiązania. Ale niech najpierw zaczną oni również tym aktem posłuszeństwa Kościołowi. Arcybiskup pisze komentarz do tego: cóż bardziej jasnego? Odtąd to Kościołowi Soborowemu należy być posłusznym i wiernym, już nie Kościołowi katolickiemu. Stop, zaraz. Co to jest? Czy karę suspensy wydała instytucja, która ma w oficjalnej nazwie Kościół Soborowy? Nie. Arcybiskup Lefebvre wziął sobie wypowiedź arcybiskupa Benellego, który określił przymiot Kościoła i zasugerował, że ten przymiot, soborowość, Kościół Soborowy, jest jakąś inną instytucją, innym bytem niż Kościół katolicki. Nie. I że decyzję suspensy, zasugerował arcybiskup Lefebvre, wydał jakiś inny byt, jakiś kościół inny soborowy. Nie. Decyzję suspensy wydały władze jedynego, świętego, powszechnego kościoła. Nie żadne inne. Nie żaden inny byt. Arcybiskup Lefebvre stworzył sobie na podstawie narracji fałszywy byt narracyjny, co jest postmodernistycznym unieważnianiem realiów w oparciu o słowa, o narrację, o gadanie, o teksty. I na tym buduje całą swoją narrację. Teraz wierni bractwa mówią, że oni nie są wierni Kościołowi synodalnemu. Nie ma żadnego odrębnego bytu zwanego Kościołem synodalnym. Decyzję podejmuje jeden święty, powszechny Kościół. Katolicki Kościół Chrystusowy, apostolski. Nie. Decyzje, suspensy, które są wobec arcybiskupa Lefebvre'a podejmowane i wobec bractwa, nie są, jak to arcybiskup fałszywie sugeruje, decyzjami jakiegoś innego bytu Kościoła Soborowego. Ale na podstawie tego stworzenia fałszywego bytu arcybiskup Lefebvre de facto unieważnia, lekceważy, podważa i nie słucha decyzji jedynego Kościoła. I takim wytrychem wprowadził swoich wiernych w błąd i to on pierwszy w tych słowach oskarżył ten Kościół soborowy o to, że jest schizmatycki i heretycki. Pamiętajmy, że nazwał decyzje Kościoła katolickiego decyzjami Kościoła soborowego. Realne decyzje. A dalej mówi, że ten soborowy Kościół, który de facto jest kościołem jedynym katolickim i za pomocą takiego wytrychu słownego będzie się mógł tłumaczyć, że on nie mówi o kościele katolickim, tylko o soborowym. Nie. On nazwał soborowym kościołem realne decyzje kościoła katolickiego, utożsamił te decyzje z kościołem soborowym i teraz mówi na tej podstawie, że ten soborowy kościół jest schizmatycki, ponieważ jako podstawę dostosowania się obecnych czasów obrał sobie zasady stojące w sprzeczności z zasadami Kościoła katolickiego. Zadam pytanie, a co jeśli nie ma tej sprzeczności? Jeśli arcybiskup Lefebvre myli się, że ta sprzeczność jest? Jak to jest, że wierni bardziej ufają arcybiskupowi Lefebvre'owi niż papieżowi, a ufają, bo nie mają kompetencji, by to rozstrzygnąć, a arcybiskup Lefebvre orzeka, a nie daje dowodów? Mówi o wprowadzeniu do Missale Romanum. Który wierny ma to rozstrzygnąć? Gdy ich pytam, nawet nie znają dignitatis humanae, nauki o wolności religijnej. Na przykład mówi, tak również naturalne prawo, to znaczy boskie, każdej osoby i każdej grupy osób do wolności religijnej. Arcybiskup Lefebvre rozstrzyga, zakłada, że to prawo do wolności religijnej jest sprzeczne z poprzednim nauczaniem, co w tejże książce udowodniłem, że jest fałszem. Arcybiskup Lefebvre to orzeka i nawet
Gdyby miał rację, a jej nie ma, to wierny w większości nie ma jak tego rozstrzygnąć, a więc wierzy na słowo arcybiskupowi, który nie ma jak tego udowodnić. Bo zawsze możemy stary tekst, nowy tekst źle rozumieć. Przekonanie arcybiskupa, że jest tu sprzeczność, może być błędne, bo on nie jest omylny. Możemy źle odczytać tekst. Przejdę jeszcze do Quartus Supra, bo to jest więcej tego. Jesteśmy na stronie książki. Cały czas poprawiam, także te strony będą się zmieniać. Proponuję, gdy Państwo wejdą na link pod filmem, nie wiem czy tam dałem, nie dałem, to proponuję patrzeć na spis treści, jest na początku i strony. A, jeszcze do tego Quartus Supra, którego chyba ksiądz Orfeusz nie mógł znaleźć, to wpisz, a tu jest wyszukiwarka. Chodzi o neoschizmatycy. Specjalnie zostawiłem taką dziwną nazwę. Ale ponieważ, punkt 10, Quartus Supra, ale ponieważ neoschizmatycy nie mogą uzyskać żadnej korzyści, usprawiedliwiają się mówiąc, że wyrok schizmy i ekskomuniki przeciwko nim był niesłuszny, a zatem nieważny. Posunęli się nawet do stwierdzenia, że nie mogli poddać się wyrokowi w obawie, że wierni pozbawieni ich posługi mogą przyjąć sprawę heretyków. Ale są to argumenty nowego rodzaju, całkowicie niesłychane i nieznane ojcom Kościoła. Co mówią neoschizmatycy? Według Piusa IX w Quartus Supra w punkcie 10. Jak się usprawiedliwiają? Mówią, tak jak bractwo, że wyrok schizmy i ekskomuniki przeciwko nim był niesłuszny, a zatem nieważny. I mówią, że nie mogą się poddać karze w obawie, że wierni, tak, czyli w obawie o dobro dusz. Salus animarum suplema lex. Tyle, że to salus animarum obie strony konfliktu mogą mówić, że mają wyższą konieczność, że mają obowiązek. I wtedy ma rozstrzygać papież, a nie mamy prawa przedkładać osądu własnego rozumu nad zdanie papieża, o czym mówi Pius X w Pascendi Dominici Gregis, na które się powołuje bractwo. I to jest modus operandi bractwa, że powołuje się na te fragmenty, na te dokumenty, które przeczą ich postawie. Tylko że wyrywają z tych dokumentów te fragmenty, pewne fragmenty, nie pokazują tego, co jest wcześniej i dalej, i taką interpretację, nadinterpretację dodają do tych fragmentów, że wydaje się ludziom w mediach, jakoby to ta nadinterpretacja była treścią tych dokumentów, a nie jest. Tak jak w przypadku Pastor Eternus, co tłumaczyłem i w książce, w innych materiałach, natomiast przejdźmy do Piusa, do może Pascendi, tak wpiszę. Pascendi. Tutaj arcybiskup Lefebvre sam mówi: czy zgadzacie się z Quanta Cura Piusa IX, Immortale Dei oraz Libertas Presentantissimum Leona XIII, Pascendi Piusa X, Quas Primas Piusa XI, Humani Generis Piusa XII, to zaraz przytoczę i Pascendi, i Piusa IX, Immortale Dei, Libertas. W tej książce właśnie przyjrzałem się tym dokumentom, do których się odwołuje arcybiskup Lefebvre. No i co czytamy w Pascendi? Dajmy dalej. Papież Pius X, o ironię, w Pascendi Dominici Gregis, na które się bractwo często, ale wybiórczo, jak widać tutaj powołuje, wytyka modernistom dokładnie takie samo powoływanie się na obowiązek, by usprawiedliwić swój bunt. Wytyka im, modernistom, i mówi, że to jest cecha modernistów, że powołują się na swój obowiązek, tak jak bractwo, które mówi, że ma obowiązek, konieczność dla dobra dusz, by usprawiedliwić swój bunt, a arcybiskup Lefebvre w innym miejscu mówił, w tej książce to przytaczam, że mają obowiązek się sprzeciwić i jeszcze wyrzuca innym w takim rodzaju szantażu na ich pojętność, czyli odwołując się do ich inteligencji. Nie pojęli oni o tych księżach indultowcach tak zwanych, których bractwo w tytułach oskarża cierpienia młodego dezertera, bractwo odmawia kolaboracji. To są szydercze tytuły poniżające ich i bractwo, wierni bractwa. Kiedy ksiądz Bańka tak poniża innych, co analizowałem na swoim materiale, to nie widzą, jemu wolno, ale kiedy ksiądz Orfeusz mu wytyka to, odpowiada na jego oskarżenia wobec Kościoła, to ksiądz Orfeusz jest według nich arogancki. Bo to jest tak, bractwu wolno poniżać, oskarżać, papieża Kościół nazywać schizmatyckim, wolno arcybiskupowi, ale papieżowi nie wolno, bo papież wtedy zły jest wobec bractwa. Nie, papieżowi wolno stawiać warunki i on od tego jest, a bractwu, arcybiskupowi nie wolno stawiać warunków papieżowi
I z tego już samego tego powodu, sam ten powód wystarczył, żeby papież Leon po tylu latach rozmów papieskich widział, że to nie ma sensu, bo bractwo wymaga, by papież podporządkował się wszystkim warunkom bractwa. Zgodził się na wszystkich biskupów, co jest karygodne, niezgodne z wiarą katolicką, z zasadami Kościoła, z hierarchią jako taką. Możemy źle widzieć, że jest sprzeczność między obecnym a starym magisterium, między obecnym nauczaniem papieża a nowym. Możemy źle widzieć, możemy się pomylić. Bractwo nie dopuszcza tej możliwości, że może być jeden moment pomyłki. Ale wróćmy do Pascendi. Pius X mówi tam tak o modernistach. Mając to wszystko na uwadze, rozumie się, dlaczego moderniści wyrażają zdumienie, gdy są upominani lub karani. To, co przypisuje się im jako winę, uważają za święty obowiązek. Będąc w intymnym kontakcie z sumieniami, wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny i z pewnością lepiej niż władza kościelna, jakie istnieją potrzeby. Co więcej, ucieleśniają je, że tak powiem, w sobie, mając głos i pióro, używają obu publicznie, no bo to ich obowiązek, jak mówią. Ale wróćmy do której to minuty? Trzeciej? Piąta? Gdzieś miałem notatkę zrobioną w takim osobnym pliku. Tutaj. Co tam, na których minutach? Czy ją głosowo dyktowałem? Już nie pamiętam, czy pisałem. Od 3.03 do 3.54 mówi ksiądz Szymon Bańka. Ksiądz Malesa mówi krótko, następnie ksiądz Bańka tłumaczy konieczność konsekracji. Będę musiał, szanowni państwo, kończyć, bo już mi głos siada. Przepraszam, że tak krótko. Już muszę skończyć, bo na chwilę musiałem podnieść, bo wtedy łatwiej mi mówić, jak krzyczę. Tak jakby przebić się przez strunę, ale już nie dam rady, przepraszam. Będziemy kontynuować następnym razem.